Naprawdę zadziwiające to jest to, że sprzątamy po sobie, po swojej imprezie i zobaczcie, ogólnie rzecz biorąc nie ma tutaj dużo śmieci. Ludzie kończą piknik i sprzątają po sobie, idą wyrzucić to wszystko do kosza. A to przez to, że to są kosze, bo są takie parki, gdzie nie ma kosza i ludzie po prostu nie biorą do domu, tylko zostawiają wszystko. Tak jak zjedli, tak zostawili sobie i poszli. Nie wiem jaki plan na teraz, a może przejdziemy się zobaczyć ten Monas, pokażę wam w koło. Trochę taki dosyć mocny wiatr jest. Tutaj macie rozpiskę całego tego, co tego się znajduje. O. Jakieś wiatry idą. Znaczy wiatry cały czas są, ale tak wiecie, no przychodzi od czasu do czasu chmura i trochę tam pokropi. Tutaj w prawo tam jest pomnik jakiś. Tak widzicie, przedstawia się ten plac. Na tym placu oczywiście odbywają się różnego rodzaju pokazy. Były pokazy sił zbrojnych Indonezji. Tutaj stały czołgi, stały samochody, różne wyrzutnie rakietowe. Nie wiedziałem, że to jest, dopiero się dowiedziałem, jak się w dniu, kiedy się skończyło. No i oczywiście jakieś defilady, pokazy, wszystko tutaj jest też robione. Muszę przysłonić trochę może, żeby ten wiatr tak nie wiał w ten. Także to jest sztandarowe miejsce w Dżakarcie, do którego przychodzą blogerzy różnego rodzaju. Nawet nie obejdą w koło, tylko po prostu przyjdą, pokażą wam, o tutaj ten sztyc to jest centrum Dżakarty i nic dalej o tym nie wiedzą. Nawet nie wiedzą, że można do góry wejść, tam jest taras widokowy, oczywiście z jakąś drobną opłatą. Także tak to się wszystko przedstawia. My wjedziemy tam kiedyś, jak będzie po prostu nie będzie tyle ludzi, bo tam widzę kolejki już bardzo długie. I Dinko miała urodziny, także zobaczcie jakie tam chmurasy. Zobaczymy co będziemy robić jeszcze wieczorem. Teraz cała moja ta robi sobie tiktokowe zdjęcia, cała ferajna robi sobie zdjęcia tiktokowe. Na tle Monas. Znaczy deszcze zbliżają się nieubłaganie. Jak dzisiaj nie dostaniemy deszczu, zobaczcie, z jednej strony jest elegancik, a z drugiej strony zobaczcie, pora deszczowa. Wszystkiego się można spodziewać, tak czy inaczej. Dzisiaj, która godzina jest? 15 godzina jest dosyć dnia, żeśmy dzisiaj wykorzystali, jakby nie patrzył, nie? No i ludzie przychodzą oczywiście robić sobie zdjęcia. Tutaj, tak jak wam wcześniej powiedziałem, że przyjeżdżają z różnych stron Jawy, to nie są tutejsi. Znaczy są, ale nie wszyscy są tutejsi. Większość ludzi jest po prostu przyjezdnych. Jeszcze pokażę wam taką ciekawostkę, zobaczcie, zbliżająca się burza, już pioruny już dają, ale tutejsi ludzie, my byśmy już jako Europejczycy szukali schronienia, uciekali, bo zaraz przyjdzie burza, zaraz będą pioruny biły, ale tutaj nie ci ludzie, spokój. Taki, burza to jest burza, ona przyjdzie, pójdzie, także ludzie spokojnie sobie idą, bez paniki, jakiejś dziwnej paniki sobie. Zobaczcie, to na przykład są inna rasa. Mają inne twarze, widzicie? Te Indonezyjki mają inne twarze, tu widać, że one są z innej części wyspy Jawy. Może przyleciały sobie z jakiejś, może z Borneo. Się trochę zamotaliśmy, wszyscy sobie robią teraz zdjęcia, mieliśmy w planie obejść to dookoła. Ja jako Europejczyk to już bym gdzieś szukał schronienia, nie? No ale pójdę na żywioł z nimi. Widzicie ten szpic Monasu
Nie pamiętam ile kilogramów, ale wykonany jest ze złota, ze szczerego złota. I wrzucę wam tutaj wzmiankę o tym, ile waży złoto tam na tym szczycie. Tymczasem jesteśmy na iglicy ze złota, nad którą nieuchronnie nadciąga monsunowa burza krajów tropikalnych. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy Monas z zachodzącym słońcem, a tutaj mamy Monas, patrzcie, z nadchodzącą burzą, i to zaczyna wiać z tamtego kierunku, czyli obróciła się ta burza, teraz będzie podążała w naszym kierunku. Wiatr się obrócił. Tutaj zbliżając się troszkę widać takie ładne puchary. Z tej strony są 3, z tamtej strony są 3, z każdej strony są takie puchary, ale tutaj jest chyba tylko wejście z jednej strony, można się dostać tutaj na ten cokół, wliść sobie tam na ten balkon. Ja przesądny nie jestem, ale jest tyle ludzi, że dlaczego ten piorun ma wybrać mnie, nie? Nie, no najwyższy punkt jest jednak Monas. Widzę, że u góry jest odgromnik, tak czy inaczej. Tutaj można sobie wejść. Tylko trzeba znaleźć bramę. Widzicie, tam są jakieś... Zaraz zobaczymy, co tam jest. Ale nie, no bo musiał iść z drugiej strony, jakoś tam się... No tak myślę, że jeden odcinek poświęcę na to, że przyjadę sobie tutaj i ze spokojem wszystko oglądam i ze spokojem wam wszystko tutaj pokażę. Jeszcze szybko wam nagram te autokary. Tam stało pełno tych autokarów, tutaj przyjechało i przywiozło ludzi. No tutaj są koniki, nie zdążyłem nagrać, bo akurat sobie piłem wodę, ale pełno autokarów tutaj stało i przywoziło ludzi właśnie jako wycieczkę tutaj zobaczyć Monas. Uciekliśmy z deszczu, jesteśmy prawie na drugim końcu Dżakarty, może nie aż na drugim końcu Dżakarty, ale jesteśmy w Senayan City, a Senayan City wiąże się tylko oczywiście ze Zakopami. Pozdrawiam, zapraszam. Z cyklu Zgadnij Gdzie Jestem, oczywiście niedziela, nie mogło zabraknąć wyprawy, a cały czas szukamy tego mydła dla bossa. Tu są jakieś przeceny, coś. Festive, nie wiem, tam trzeba chyba wejść z tamtej strony. Atakują nas perfumami, oddychać nie ma czym. Tutaj ciastka, tam perfumy. A my już przebrani, Celinko przebrana, ja też przebrana. W ciuchy żeśmy się przebrali takie, żeby można było pochodzić, odświeżony. Umyłem się, w kiblu tu się umyłem. Także możemy zacząć teraz wieczorne przechadzki po galerii. Kupiliśmy te mydło dla bossowej, a jeszcze teraz jakąś kawę specjalną, nie wiem, z espresso, o co tu chodzi. Jakaś specjalna kawa tutaj ma być. A tutaj są jakieś młynki do kawy, a tutaj są jakieś kawy. A, this is coffee. Tutaj można sobie jakieś kawy kupić, o, widzicie? Ja nawet nie wiedziałem. To można sobie takie kawki jakieś wykupić. Tutaj świat dla smakoszy kawy. Espresso, ale to chyba ja widziałem też espresso. To widziałem też chyba w naszych krajach europejskich, a dużo ludzi jest, dużo Chińczyków. Nawet powiem wam, że chyba więcej jest tutaj Chińczyków jak Indonezyjczyków. O, to taka ładna kawiarnia. Tak. Nie znam tych nazw w ogóle. Nie pytajcie, co to są za firmy. Nie znam kompletnie tych nazw. Zobaczcie, jakie to są wielkie mula, galerie. Do you have one? A tutaj robią, produkują tą kawę. Tutaj macie takie różne smaki kawy i teraz wiecie jak to, o co tu chodzi, nie? Że kawę
Kawę się po zapachu poznaje. Na przykład podnosicie sobie takie coś i sobie wąchacie. Is it for smell or what is that? This is the Sobie wąchasz takie coś i yeah. wtedy wiesz, jak ta kawa smakuje. Sweet vanilla. Sample. Yes. No, także to takie do wąchania. Gdzie co powąchać i już wiecie, jaką kawę będziecie pili. Takie. No na pewno jest to na całym świecie, tylko ja jestem taki, że dopiero otworzyłem oczy na świat. Wyszedłem z systemu, który mnie terroryzował i teraz dopiero widzę, co się na świecie dzieje. I wam też polecę. To coś tu się buduje. Góry, Mount Everest. A my musimy pędzić na 5. piętro. Na 5. piętro musimy pędzić, żeby znaleźć. Albo nie powiedziałem wam, że idziemy sobie zobaczyć na steka. Zobaczyć steka idziemy. Dlaczego zjemy, to jeszcze nie wiadomo, nie? Chcemy na razie zobaczyć. Już kupiliśmy kawę, kupiliśmy te mydło i idziemy teraz na steka i jedziemy do domu. Zobaczcie, jakie fajne odkryliśmy. Kids Cats. I można sobie elegancko. Dzieciaczki oglądają sobie bajki i mają obcinane główki. Widzicie, jak ładnie, spokojnie, cicho. Cicho siedzą, oglądają bajkę, jadą samochodzikiem na komarku. Fajna sprawa, co? O, widzicie? Zobaczcie, gdzie przyjechaliśmy. Gania nas dzisiaj ten dzień po całej Dżakarcie. W końcu przyjechaliśmy na steka. Tutaj jadłem pierwszego steka w Dżakarcie. Bardzo dobry był steak. Zobaczymy, czy steak, jak Burnejka mówi, steak. A my steka chcę. Tutaj sobie czytajcie adresy, gdzie się znajdują tej Good Food. Tutaj są dobre steki. Muzyka jest, muszę kończyć. Dobra, muzyka się na razie skończyła. Jak szukacie sobie jakiegoś steka, to sobie znajdźcie Good Food. Tutaj są dobre steki. Ja już tutaj jadłem kilka razy w tej firmie, także polecam. Pozdrawiam, polecam. Mamy takiego steczka. Frytki. Sos z czarnego pieprzu. Nie mogę nagrywać, bo jest muzyka, której YouTube nie przepuści. Happy birthday! I tak kończy się nasz dzień. Jak jesteśmy już w domu. Chciałem wam tylko pokazać, jak ładnie zachodzące słońce zaznaczyło kontur tych gór, które otaczają tutaj nas z zachodniej strony. I tutaj zobaczcie, tam widać cień wulkanu. Tam jest jeden wulkan, tam jest drugi, tam są 3. Także pozdrawiam was serdecznie, żegnam was z zachodem słońca w Dżakarcie. Dzień był intensywny, no i te upały i temperatura robi też swoje, trochę człowieka umęczy. Myślę, że od przyszłego tygodnia, przyszłej niedzieli będziemy robili już live'y w niedzielę systematycznie. A tymczasem Borem Lasem do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, dużo zdrówka w tym roku. Życzę wszystkim do zobaczenia. Hej.